Podróż do UK i weekend w Londynie to może być spełnienie marzeń, bo masz Big Bena i inne atrakcje, masz metro, panoramę miasta, czy też życie 24 na dobę. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy Londyn przestaje być atrakcją, a staje się codziennością. Ja niedługo po przyjeździe zrozumiałem, że ten turystyczny i codzienny Londyn to dwa kompletnie różne miejsca. W dzisiejszym filmie opowiem Ci, jak różnorodny jest właśnie ten Londyn codzienny. W tym filmie nie będę robił kolejnego przewodnika po Londynie, ani tym bardziej pokazywał, co ciekawego tutaj można zobaczyć, bo parafrazując Chłopaki nie płaczą, w tym mieście to mają nawet i Muzeum Lotnictwa, jakby ktoś chciał. Zamiast tego ja chciałbym pokazać, jak zmienia się odbiór tego miasta, kiedy przestajesz być turystą, a zaczynasz tu normalnie mieszkać. Bo Londyn po weekendzie, a Londyn po kilku latach to czasami dwa zupełnie różne światy. Jesteśmy teraz w dzielnicy Whitechapel, a to dlatego, że właśnie tutaj rozpoczęła się moja przygoda z Londynem. Nie gdzieś koło Big Bena czy obok Trafalgar Square, ale właśnie tutaj. Paradoksalnie to miejsce znajduje się całkiem niedaleko kilku typowych turystycznych londyńskich atrakcji, bo jakieś 20 minut spacerkiem stąd jest Bank Anglii, jest Royal Exchange, Mansion House, jest Tower of London, The Shard. Bardzo blisko jest też Shoreditch, czyli miejsce, które ja nazywam imprezownią, choć nie jest to aż tak wielka imprezownia jak Camden Town, ale wróćmy do tematu. To właśnie tutaj spędziłem swoje pierwsze dni po przeprowadzce z Polski i muszę przyznać, że był to dla mnie szok kulturowy. No bo wiedziałem, że nie będę mieszkał obok Harrodsa, czy też popijał herbatki z mlekiem gdzieś na tarasie z widokiem na pałac Buckingham, ale mimo wszystko to było sporo jak na pierwsze wrażenie. Ja co prawda, zanim się przeprowadziłem do Londynu, byłem tutaj kilka razy jako turysta i już miałem jakieś wyobrażenie o tym, co może mnie czekać, ale mimo wszystko dopiero moja przeprowadzka pokazała mi, jak duży jest przeskok pomiędzy turystycznym a tym codziennym Londynem. Bo zamiast atrakcji turystycznych czekał na mnie wielki bazar, którego akurat dzisiaj nie ma, pewnie dlatego, że jest niedziela. W każdym razie był ten bazar, był tłum, hałas, ludzie z różnych stron świata, no po prostu jeden wielki multikulti tygiel kulturowy, a do tego ulice, które no widać jak wyglądają i przede wszystkim zapachy różnych potraw z całego świata. Pamiętam, że już drugiego dnia musiałem dorobić sobie klucze do mieszkania, do tego w zasadzie pokoju, w którym waletowałem. No i powiedziano mi, a wyjdź sobie na High Street i szukaj miejsca z napisem Key Cutting. Tak zrobiłem, wyszedłem sobie na High Street, czyli na miejsce, gdzie jestem teraz i znalazłem ślusarza. Klucze dorobił mi pan z Bangladeszu, którego warsztat znajdował się w jednym z namiotów na tym targowisku właśnie tutaj na High Street. Wtedy też pomyślałem sobie, dobra Tomek, witaj w prawdziwym Londynie. I to był akurat jeden z zabawnych momentów, ale z Whitechapel wiążą mnie też inne, powiedzmy, że mniej zabawne wspomnienia, chociaż nie przesadzałbym. Chodziło po prostu o to, że ja nie miałem przez pierwszy miesiąc pracy i intensywnie jej szukałem. I mój dzień wyglądał tak, że albo miałem jakieś spotkanie w Job Center, albo w jednej z agencji rekrutacyjnych. W międzyczasie pisałem swoje CV, list motywacyjny, ale tak poza tym miałem sporo czasu wolnego i nie mając co robić, po prostu szlajałem się po ulicach. Poznawałem okolice i obserwowałem sobie ludzi. Pamiętam, że wielokrotnie przychodziłem obok restauracji czy też pubów i patrzyłem na klientów, którzy sobie tam siedzieli i albo jedli obiad, albo popijali piwko. A ja do tamtych miejsc nie wchodziłem, tylko nie wiem, czy z zazdrością, czy ze złością, czy ze smutkiem. Patrzyłem tylko na tablice z menu, które stały przed drzwiami wejściowymi. Możesz sobie wyobrazić, co czułem, kiedy patrzyłem na te wszystkie menu i widziałem na przykład fish and chips 5 funtów i wiedziałem, że na to mnie nie stać, że to jest jakiś taki nieosiągalny dla mnie luksus. Wtedy faktycznie nie było tych pieniędzy za dużo, człowiek liczył każdy grosz, żywił się albo zupkami chińskimi, albo fasolą z puszki z pobliskiego Tesco. Na szczęście ten stan nie trwał wiecznie i po miesiącu udało mi się znaleźć moją pierwszą pracę. I wtedy dopiero zaczęły się prawdziwe schody, bo o ile Whitechapel pokazał mi ten prawdziwy, nieturystyczny, codzienny Londyn, to później okazało się, że to miasto ma jeszcze kilka innych, mniej lub bardziej ciekawych twarzy. A skoro mowa o Whitechapel, to ta nazwa pojawiła się już w moim poprzednim filmie, a jeśli Tobie jeszcze nie udało się go zobaczyć, to zostawiam Ci linka tam, gdzie zwykle, czyli na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu.
Zanim przejdziemy dalej, krótka autopromocja. Jeśli wybierasz się do UK i szukasz praktycznych informacji, koniecznie pobierz darmowy e-book Podróż do UK, co należy wiedzieć. W nim znajdziesz mnóstwo praktycznego info, porady oraz sprawdzone linki, dzięki którym unikniesz niemiłych niespodzianek podczas Twojego urlopu. W razie czego zostawiam linka tam, gdzie zwykle, czyli na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. A jeśli uważasz ten film za fajny, ciekawy i wartościowy, koniecznie zostaw swój ślad w postaci komentarza, a także daj łapę w górę oraz kliknij w suba i w dzwona. Dodatkowo, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, możesz mi postawić wirtualną kawę, a linka również zostawiam Ci na dole w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Ta inna twarz Londynu wygląda mniej więcej tak. To Canary Wharf. Ja co prawda swoją pierwszą pracę znalazłem zupełnie gdzie indziej, bo to było na zachodzie w Acton i swoim wyglądem Acton bardziej przypomina okolice Whitechapel niż Canary Wharf, ale Acton może zostawmy na inny film. A dlaczego tutaj jestem? O ile Whitechapel czy też Acton to dla mnie są symbolem moich początków w Londynie, o tyle Canary Wharf przez długi czas był i w zasadzie nadal jest dla mnie symbolem tego lepszego Londynu, tego miejsca czy też tego standardu, do którego człowiek chciałby dojść. I mimo, że ja wtedy mieszkałem i pracowałem gdzie indziej, to w każdej wolnej chwili tu przyjeżdżałem. Żeby się przespacerować, albo siąść sobie gdzieś nad kanałem i popatrzeć sobie na tą okolicę. I przyznaję, że ona nadal robi na mnie ogromne wrażenie, mimo że nie jestem wielkim fanem nowoczesnej architektury. Canary Wharf to nie tylko wieżowce, to przede wszystkim estetyka, to przestrzeń i porządek. To miejsce sprawia wrażenie, jakby tutaj wszystko działało dokładnie tak, jak powinno. Ale jednocześnie jest tutaj coś bardzo niebrytyjskiego. Momentami Canary Wharf przypomina bardziej Nowy Jork albo Chicago niż jakąś inną europejską stolicę i nie ma w tym nic dziwnego, bo o ile do lat 80. to miejsce to był jeszcze port, to w latach 80. został on przyjęty przez kanadyjskiego dewelopera Olympia & York, który nadał temu miejscu jego obecny wygląd. Dziś Canary Wharf to jedno z największych centrów finansowych Europy. Tutaj obraca się naprawdę ogromnymi sumami, a za fasadami tych szklanych wieżowców codziennie podejmowane są decyzje o zasięgu światowym, warte niekiedy miliony, jak nie miliardy funtów. Ja sam kiedyś nawet miałem tutaj rozmowę kwalifikacyjną o pracę w jednej z firm finansowych, ale pracy nie dostałem. I szczerze, nie żałuję ani trochę. Bo z biegiem czasu zacząłem dostrzegać coś, czego wcześniej nie widziałem. Za tymi pięknymi widokami, za szkłem i stalą, czy też eleganckimi restauracjami kryje się druga strona medalu. To długie godziny pracy, dojazdy i życie ułożone pod kalendarz. I nagle okazuje się, że Londyn zamiast być symbolem wolności i sukcesu, dla bardzo wielu ludzi staje się swego rodzaju klatką. Być może wygodną i elegancką, ale jednak klatką. W międzyczasie ja zmieniłem pracę i otoczenie z Acton na Wembley i moje życie zawodowe wyglądało tak, że również siedziałem sobie na 7. piętrze w drapaczu chmur z betonu, stali i szkła i również zacząłem czuć się jak w klatce, w której poza wypłatami przesyłanymi na czas nie zgadzało się praktycznie nic innego. Wtedy również coraz częściej zacząłem myśleć o tym, że chyba najwyższa pora coś zrobić ze sobą i z własnym życiem. Kolejna zmiana klimatu i jesteśmy już na Greenwich, czyli miejscu, które z czasem zacząłem lubić coraz bardziej, bo po całym tym chaosie, tłoku i codziennym pędzie człowiek w końcu trafia w miejsce, które wygląda jak troszkę inny świat. Powiedzieć, że Greenwich ma w sobie coś brytyjskiego, to nic nie powiedzieć. To miejsce związane jest z brytyjską monarchią od średniowiecza. Tutaj urodzili się m.in. Henryk VIII, słynna Krwawa Mary, czy też Elżbieta I, a w 2012 roku ówczesna królowa Elżbieta II nadała Greenwich status Royal Borough, czyli królewskiej dzielnicy Londynu. Ale co jest dla mnie szczególnie istotne, to to, że tutaj mimo niedzielnego ruchu wciąż czuć więcej spokoju, więcej przestrzeni i więcej tradycyjnego klimatu starej Anglii, szczególnie kiedy przechadzasz się obok Cutty Sark lub gdziekolwiek nad Tamizą. A to nie wszystko. To tutaj przebiega ten słynny, choć umowny południk Zero, a w dodatku Greenwich zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I paradoks polega na tym, że to ten sam wschodni Londyn, który parę kilometrów dalej bywa głośny, chaotyczny, nieprzewidywalny, a czasami naprawdę przytłaczający. Na szczęście tutaj można złapać trochę oddechu.
Z czasem zrozumiałem, że życie w Londynie zależy od tego, jak ty nauczysz się funkcjonować w tym mieście. Bo kiedy przez dłuższy czas spędzasz 3 godziny dziennie na dojazdach, to w pewnym momencie sam zaczynasz siebie pytać, czy taki styl życia ma naprawdę jakiś sens. Wyobraź sobie, pobudka o 6 rano, potem szybkie śniadanie, pędzisz z językiem na brodzie do metra, potem 8 godzin w biurze, powrót do domu wieczorem i następnego dnia jest dokładnie to samo. W pewnym momencie zaczynasz zauważać, że twoje życie zaczyna ci uciekać gdzieś pomiędzy stacjami metra i kolejnymi przesiadkami, a te 3 godziny dziennie na dojazdy to 15 godzin w tygodniu, czyli prawie 2 dodatkowe dni pracy w biurze. Ja nie potrzebowałem kalkulatora, aby dojść do wniosku, że ja nie chcę, aby moje życie wyglądało w taki sposób. I dlatego też przyszedłem na samozatrudnienie. Nie dlatego, że nagle wszystko stało się idealne czy łatwe, bo wciąż zdarzają się dni rutynowe i męczące, ale zrobiłem to dlatego, ponieważ odzyskałem jedną bardzo cenną dla mnie rzecz – mój własny prywatny czas. Dzisiaj w wielu sytuacjach udaje mi się omijać ten cały komunikacyjny chaos, czyli nie muszę lecieć z językiem na brodzie do metra o 7 czy 8 rano i tłoczyć się z 1000 ludźmi i nie muszę wracać z pracy z tym samym 1000 ludzi między 17 a 18. I dopiero wtedy okazuje się, że Londyn potrafi wyglądać zupełnie inaczej. Spokojniej, wolniej i bardziej po ludzku. Bo jedno jest pewne, Londyn tak naprawdę nie zatrzyma się nigdy, ale to ty możesz nauczyć się żyć w tym mieście na własnych zasadach. I chyba właśnie dlatego ja nadal uważam, że Londyn po tylu latach jest jednym z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. Bo to miasto nie da się zamknąć w jednej definicji. Dla jednych to będzie pełnia szczęścia i miejsce wielu możliwości, podczas gdy dla drugich to będzie symbol wiecznej męczarni, pogoni za pieniądzem czy nieustannej walki z czasem. I co ciekawe, obie te perspektywy są prawdziwe, ponieważ Londyn ma różne twarze. Historyczną, finansową, robotniczą, multikulturową, spokojną i chaotyczną zarazem. I tak naprawdę każdy, kto mieszkał w tym mieście jakiś czas, ma prawo stworzyć sobie własną wizję. Ja dzisiaj opowiedziałem, jak wygląda ten mój unikatowy Londyn. A jeśli ty chcesz odkryć Wielką Brytanię po swojemu, ale przeraża cię ETA, koniecznie złap mój e-book Do UK po nowemu i bez problemu. W nim pokazuję cały proces krok po kroku, a także pokazuję błędy i odpowiadam na najczęściej zadawane pytania. Wszystko po to, aby twoja ETA przyszła do ciebie w kilka minut, bez zgadywania i co najważniejsze, bez stresu. W razie czego linka do e-booka zostawiam tam, gdzie zwykle, czyli w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. A w następnym filmie opowiem, co w Londynie może zachwycać turystów, ale niekoniecznie miejscowych. Zatem jeśli nie chcesz tego przegapić, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwona. A tak w ogóle dzięki wielkie za oglądanie do końca i wspieranie mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie i do zabaw wkrótce. Cheers! I o ile... Stop recording. Nice water, yeah? Real nice. That's okay. To później okazało się, że to miasto ma jeszcze całkiem... To później okazało się, że to miasto ma jeszcze kilka innych ciekawych... To później okazało się, że to... To później okazało się, że to miasto ma jeszcze kilka innych... W nim znajdziesz mnóstwo info, porad oraz sprawdzone linki, dzięki którym unikniesz niemiłych Znajdziesz w nim mnóstwo informacji, porad oraz sprawdzone linki, dzięki którym unikniesz Fuck, stop recording. Idziemy. Jeszcze moment. Bo jest hałas. Tak z kamerą. Jest. No, jedziemy. Ta inna twarz Londynu wygląda mniej więcej tak.